Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku przedstawię, jak na 7 sposobów możesz wesprzeć pracę działu utrzymania ruchu w Twojej firmie produkcyjnej. Przyda nam się w tym wykorzystanie metodyki Lean oraz systemów informatycznych, takich jak CMMS. Zaczniemy od krótkiego objaśnienia, czym jest metodologia Lean i dlaczego cyfryzacja pomaga w wypełnieniu jej założeń. Natomiast główną częścią filmiku jest 7 sposobów na wsparcie działu utrzymania ruchu przy ich wykorzystaniu. Zaczynajmy. Koncepcja Lean, czyli szczupłego zarządzania, zakłada ciągłe doskonalenie. Jednak co tak naprawdę oznacza? Wyjaśnimy ją poprzez przedstawienie 7 marnotrawstw, których niwelowanie zakłada. Nadprodukcja. Gdy wytwarzamy za wcześnie za dużo, przy czym zużywamy surowce wcześniej niż to potrzebne. Zapasy. Gdy niepotrzebnie gromadzimy produkty, półfabrykaty czy części, które zajmują nadmiarowo miejsce magazynowe. Braki występują, gdy wytwarzamy produkty, które nie spełniają wymogów klienta. Zbędny ruch to natomiast ruchy pracowników, które nie przynoszą wartości. Zbędne przetwarzanie powoduje szybkie zużycie się maszyn, przez co wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia usterek. Oczekiwanie pracowników to także jedna z 7 strat. Momenty, w których pracownik musi czekać, bezczynnie generują zbyt długi czas produkcji i opóźnienia. Ostatnim marnotrawstwem jest nadmiarowy transport. To właściwie każde przemieszczanie produktów, półproduktów czy narzędzi. A nadmiarowe przemieszczanie się pojazdami, jak wiemy, generuje wysokie koszty. Stojąc przed wyzwaniem zniwelowania 7 marnotrawstw, warto przemyśleć kwestię cyfryzacji przedsiębiorstwa, która w firmach produkcyjnych opiera się przede wszystkim o systemy klasy SCADA, ERP, WMS, a także o systemy CMMS, cyfrowe wsparcie utrzymania ruchu. Systemy te mają na celu wsparcie działań służb technicznych, co przekłada się na niezawodność parku maszynowego i utrzymania ciągłości produkcji. Łącząc metodykę Lean z systemem CMMS, możemy znacząco zwiększyć efektywność służb utrzymania ruchu, jak również produkcji. Przechodzimy do przedstawienia 7 zasad efektywnego działania utrzymania ruchu ze wsparciem Lean i CMMS. Szybko reaguj na awarie, znając ich priorytet. Nagłe awarie i usterki to główny czynnik, który może wprowadzić dezorientację, a przez to przyczyniać się do wystąpienia marnotrawstwa z idei Lean, jakim jest nadmierny czas oczekiwania. W celu jak najszybszej reakcji na awarie i usterki ważne jest określenie priorytetu nowego zgłoszenia serwisowego. Zyskaj szybki dostęp do zgłoszeń serwisowych danych i raportów. Zgłoszenia serwisowe najczęściej wysyłają pracownicy produkcji, którzy zauważyli wystąpienie nieprawidłowości. Aby ich reakcja oraz przepływ informacji mogły być możliwie najszybsze, ważnym jest, aby systemy CMMS udostępniały dedykowane jednostki dla produkcji. Otrzymuj na bieżąco e-mail lub SMS o awariach. Po zgłoszeniu występującej awarii, technicy muszą być niezwłocznie powiadamiani o ich wystąpieniu. W tym pomagają automatyczne powiadomienia systemowe, które generowane są w postaci SMS-ów lub maili. Co ciekawe, istnieje również możliwość generowania takiego powiadomienia po otrzymaniu informacji z czujników lub systemu SCADA, co eliminuje konieczność dodawania zgłoszenia przez pracownika produkcji. Zaplanuj cykliczne działania Preventive Maintenance. Szczególnie istotnym jest planowanie działań prewencyjnych w celu unikania nagłych awarii i ograniczenia usterek. Wprowadzenie zasad Lean w ten obszar pozwoli na zniwelowanie zbędnych zapasów i przestojów. Dzięki możliwości, jaką oferuje system CMMS, możemy kilkoma kliknięciami planować zadania cykliczne. Powiadomienia o konieczności ich wykonania sprawią, że wszystko będzie wykonywane sumiennie i terminowo. Upraszczaj realizację procedur. Sprawdzenie protokołu, wydrukowanie raportu, otrzymanie potwierdzenia zrealizowanej naprawy, przekazanie informacji do zwierzchnika, sprawdzenie dokąd się zanosi protokoły, zaniesienie dokumentów. Nawet taka prosta czynność jak zatwierdzenie zrealizowania zgłoszenia serwisowego może generować spore zamieszanie i marnotrawstwo czasu, co oczywiście, zgodnie z kulturą Lean, powinno zostać zminimalizowane. Przy wykorzystaniu systemów informatycznych ten proces może wyglądać zupełnie inaczej. Wysłanie zgłoszenia serwisowego w dziale produkcji, następnie odbiór i realizacja zgłoszenia w dziale utrzymania ruchu, zatwierdzenie odbioru prac naprawczych przez zgłaszającego oraz otrzymanie raportu ze zdarzenia przez kierownika działu utrzymania ruchu. A to wszystko.
to schemat obiegu dokumentacji elektronicznej. Niweluj nadmierne zapasy. 2. Największe wyzwania, jakie Lean stawia w zarządzaniu zasobami, to zachowanie ciągłości produkcji i brak nadmiernych zapasów. Zachowanie balansu między nimi nie jest prostym zagadnieniem i wymaga ciągłego nadzoru. Tutaj z pomocą znowu przychodzi system CMMS. Rozwiązaniem może być oznakowanie zasobów w magazynie kodami QR lub NFC, co pozwoli w szybki sposób ewidencjonować stany magazynowe za pomocą zwykłego czytnika kodów. Dane automatycznie zapisane w systemie są punktem odniesienia do składania zamówień, przyjmowania dostaw czy wydawania części zamiennych. Co ważne, system również informuje o przekroczeniu minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych, co pozwala zapobiegać nadmiarom zasobów, zgodnie z ideą Lean. Wdrażaj ciągłe doskonalenie jako proces. Ostatnim, lecz niesamowicie ważnym punktem jest ciągłe doskonalenie. Skuteczna optymalizacja procesów. Cyfryzacja narzędzi znacząco pomaga nam we wdrożeniu pełnej metodologii Lean. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli chcesz poszerzyć wiedzę w zakresie metodyki Lean, zajrzyj do opisu. Tam czeka na Ciebie link do artykułu, dzięki któremu dowiesz się więcej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i życzę powodzenia przy wdrażaniu metodologii Lean.